Dzień dobry. Witam serdecznie w naszej wypożyczalni. Dzień dobry. Chciałabym wynająć skuter. Bardzo proszę. Szuka pani konkretnego modelu? Tak, marzy mi się klasyczna Vespa. Mamy tutaj piękną czerwoną wespę. Idealną dla pani. Wygląda świetnie. Czy łatwo się ją prowadzi? Tak, jest bardzo lekka i doskonale sprawdza się w mieście. To dobrze. Trochę się stresuję tym rzymskim ruchem ulicznym. To prawda, w Rzymie jest mnóstwo samochodów. Czy podczas jazdy muszę mieć kask? Tak, we Włoszech kask jest absolutnie obowiązkowy. Czy kask jest wliczony w cenę wynajmu? Oczywiście, mamy dla pani różne rozmiary do wyboru. To świetnie. Ile kosztuje wynajem na jeden dzień? Jeden dzień kosztuje 50 euro, wliczając ubezpieczenie. Co to dokładnie za ubezpieczenie? To podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy mogę wykupić ubezpieczenie bez wkładu własnego? Tak, to kosztuje dodatkowe 10 euro za dzień. Wezmę dodatkowe ubezpieczenie. Tak będzie bezpieczniej. Dobry wybór. Ma pani przy sobie prawo jazdy? Tak, proszę, oto mój dowód i prawo jazdy. Dziękuję. Na jak długo chce pani wypożyczyć skuter? Chciałabym go wynająć na 2 dni. Jasna sprawa. Gdzie planuje pani dziś pojechać? Chcę zobaczyć Koloseum, a potem Watykan. To bardzo ładna trasa. Najlepiej jechać wzdłuż rzeki. Czy są tam jakieś specjalne parkingi dla skuterów? Tak, wszędzie znajdzie pani wyznaczone miejsca dla jednośladów. Czy muszę zwrócić skuter z pełnym bakiem? Tak, proszę go oddać zatankowanego do pełna. Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Zaledwie 2 ulice dalej po prawej stronie jest stacja. Cudownie. Czy mogę zapłacić kartą kredytową? Tak, akceptujemy wszystkie popularne karty. Proszę, oto moja karta. Bardzo dziękuję za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie. Oto kluczyki i kask. Dzięki. Już nie mogę się doczekać przejażdżki przez Rzym. Życzę dobrej zabawy i proszę jechać ostrożnie. Tak zrobię. Do widzenia. Miłego dnia. Cześć! Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Dzień dobry. Czy pan Müller? Tak, dzień dobry. Przyszedłem w sprawie rozmowy o pracę. Bardzo mi miło. Jestem menadżerką tej kawiarni. Miło panią poznać. Dziękuję za zaproszenie. Proszę usiąść. Napije się pan czegoś? Woda byłaby super. Dziękuję. Proszę bardzo. Niech pan powie coś o sobie. Mieszkam w Warszawie od 3 miesięcy. Ma pan już doświadczenie jako barista? Tak, pracowałem przez 2 lata w kawiarni w Berlinie. To brzmi bardzo dobrze. Co należało tam do pana obowiązków? Przygotowywałem kawę i obsługiwałem kasę. Zna się pan na różnych rodzajach kawy? Tak, znam różnicę między arabiką a robustą. To ważne. Potrafi pan też robić latte art? Potrafię wyczarować serca i małe kwiatki na mlecznej piance. Nasi klienci to uwielbiają. To ogromny plus. Bardzo lubię pracować z ludźmi. Jakimi językami posługuje się pan oprócz niemieckiego? Mówię płynnie po angielsku i właśnie uczę się polskiego. Na ile pana polski pozwala na przyjmowanie zamówień? Rozumiem liczebniki i nazwy napojów. Na początek to w zupełności wystarczy. A jak wyglądają tutaj godziny pracy w kawiarni? Szukamy kogoś na poranną zmianę, od 7 rano. Bardzo mi to odpowiada. Jestem rannym ptaszkiem. Jesteśmy otwarci również w weekendy. Czy to problem? Nie, mogę pracować także w soboty lub niedzielę. Nasz zespół jest bardzo międzynarodowy i przyjazny. Cieszę się. Lubię pracę zespołową. Czym dla pana jest idealne espresso? Musi mieć ładną kremę i być bardzo gorące. Dokładnie tak. Ma pan jeszcze jakieś pytania do mnie? Jak duży jest zespół na jednej zmianie? Zazwyczaj za barem pracujemy we trójkę. To brzmi jak dobra organizacja pracy. Odezwie się do pana do piątku. Dziękuję bardzo. Będę czekać na wiadomość. Do widzenia, panie Müller. Do widzenia i miłego dnia życzę. Dobry wieczór. Czy znajdzie się stolik dla 2 osób? Dobry wieczór. Tak, proszę za mną. Dziękuję. Restauracja jest naprawdę przytulna. Dziękuję bardzo. Oto karta dań. Jestem strasznie głodny. Od razu do niej zaglądam. Czy wiedzą już państwo, co chcieliby zamówić? Tak, poproszę pizzę z szynką i ananasem. O, bardzo mi przykro. Czegoś takiego tutaj nie podajemy. Dlaczego?
Nie mają państwo ananasa w kuchni? Jesteśmy w Neapolu. Tutaj nie jemy ananasa na pizzy. Naprawdę? Myślałem, że to wszędzie jest popularne. Nie, dla nas pizza z ananasem to nie jest prawdziwa pizza. To ciekawe. Dlaczego ludzie tak uważają? Tradycyjna pizza składa się tylko z prostych i świeżych składników. Co w takim razie pani poleca zamiast tego? Proszę spróbować prawdziwej pizzy margherita. Tylko pomidory i ser? Czy to nie będzie trochę nudne? W żadnym wypadku. Nasza mozzarella pochodzi prosto z regionu. A pomidory też są lokalne? Tak, rosną tuż obok, w słońcu u stóp Wezuwiusza. Dobrze, przekonała mnie pani. Wezmę margeritę. To bardzo dobra decyzja. Nie będzie pan żałował. Mogę spytać, dlaczego pizza tutaj jest taka słynna? Sekretem jest ciasto i bardzo gorący piec opalany drewnem. Jak długo pizza musi siedzieć w takim piecu? Zazwyczaj tylko 90 sekund w bardzo wysokiej temperaturze. To niesamowicie szybko. Tak, dzięki temu brzegi zostają miękkie, a spód cienki. Czy mogę do tego poprosić włoskie piwo? Oczywiście, już podaję zimne piwo. Dziękuję. Jestem bardzo ciekaw tego smaku. Pizza w Neapolu jest najlepsza na całym świecie. Wszyscy moi znajomi też tak zawsze mówią. Czy życzą sobie państwo potem deser lub kawę? Może później tiramisu, jeśli starczy mi miejsca. Nasze tiramisu jest domowej roboty i jest pyszne. Dobrze wiedzieć. Na razie zostanę przy piwie. Jasna sprawa. Już przekazuję zamówienie do kuchni. Dzięki za to ciekawe wyjaśnienie tradycji robienia pizzy. Cała przyjemność po mojej stronie. Życzę smacznego. Dziękuję ślicznie. Już nie mogę się doczekać. Cześć, Mark. Masz wolne popołudnie? Cześć, Sofii. Tak, mam czas. Dlaczego pytasz? Chciałabym zaprosić cię na fika. Fika? A co to takiego? To taka szwedzka tradycja. Czyli po prostu idziemy na kawę? I tak, i nie. To coś znacznie więcej niż tylko kawa. Opowiedz mi o tym coś więcej, proszę. Chodzi o to, żeby świadomie poświęcić czas na przerwę. Brzmi bardzo relaksująco. Pije się kawę i zjada do tego coś słodkiego. A co zazwyczaj je się do tego w Szwecji? Najbardziej klasyczna jest bułeczka cynamonowa. O, uwielbiam bułeczki cynamonowe. Szwedzi nazywają je kanelbullar. Ta nazwa brzmi zabawnie i ładnie zarazem. W Sztokholmie na każdym kroku są świetne kawiarnie. Czy tę kawę trzeba wypić szybko? Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Czyli stres podczas fiki jest surowo zabroniony? Dokładnie tak. Wtedy rozmawia się o życiu. A rozmawia się też o pracy? Raczej nie. To czas na całkowite odprężenie. Bardzo mi się to podoba. W Szwecji ludzie robią to codziennie. Codziennie? To cudowne. Tak, często nawet 2 razy dziennie. W takim razie ludzie muszą tam być bardzo szczęśliwi. Myślę, że tak. Są bardzo wyluzowani. Tutaj w mieście często panuje zbyt wielki pośpiech. To prawda. Wiecznie biegniemy na kolejne spotkanie. Więc fika to naprawdę świetny pomysł. Znam tu niedaleko taką małą kawiarnię. Mają tam te szwedzkie bułeczki cynamonowe? Tak, właściciel pochodzi z Malmy. Idealnie, czyli na pewno smakują jak oryginał. Możemy tam usiąść na zewnątrz, w słońcu. Pogoda dzisiaj jest po prostu fantastyczna. Spotkamy się o 15:00? Tak, ta godzina bardzo mi pasuje. Już się cieszę na naszą kawę. Ja też dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia w kawiarni, Mark. Do zobaczenia, Sofii. Cześć, Anno. Przepraszam, że przeszkadzam. Cześć, Lukas. Nie ma problemu. O co chodzi? Jestem nowy w akademiku i mam pytanie. Chodzi o pokój czy o kuchnię? Nie, chodzi o śmieci na podwórku. Ach, system segregacji śmieci w Niemczech jest skomplikowany. Tak, jest tu tyle różnych pojemników. Chętnie ci to wszystko dokładnie wyjaśnię. To bardzo miłe z twojej strony. Widzisz ten niebieski pojemnik tam dalej? Tak, co wrzucamy do niebieskiego? Do niebieskiego pojemnika trafia tylko papier i tektura. Okej, czyli żadnych plastikowych torebek? Nie, pod żadnym pozorem nie wrzucaj tam plastiku. A co mam zrobić z plastikowymi butelkami? One idą do żółtego pojemnika albo do żółtego worka. Czy tam trafia wszystko, co jest z plastiku? Tak, również kubeczki po jogurtach i metalowe opakowania. Dobra, to już rozumiem.
Potem mamy jeszcze brązowy pojemnik. To na odpady zmieszane? Nie, brązowy pojemnik jest na bioodpady. Czyli obierki, resztki warzyw i fusy z kawy? Dokładnie, wszystko co naturalnie się rozkłada. A co z tym czarnym pojemnikiem? To są odpady resztkowe, na całą resztę. Na przykład stare długopisy albo niedopałki? Tak, właśnie takie rzeczy. Gdzie właściwie mam wyrzucać szklane butelki? Do tego służą duże kontenery przy ulicy. Czy szkło też muszę segregować według kolorów? Tak, jest podział na szkło białe, brązowe i zielone. To naprawdę mnóstwo roboty. Można się jednak do tego bardzo szybko przyzwyczaić. Dlaczego w Niemczech to jest aż tak ważne? Chcemy odzyskiwać tyle surowców, ile tylko się da. To oczywiście dobre dla środowiska. Właśnie, w ten sposób oszczędzamy nasze zasoby. Nie chciałbym popełnić błędu. Nie martw się, na początku każdy jest trochę skołowany. Dzięki za twoją cierpliwość i pomoc. Jak nie będziesz pewny, to po prostu znowu mnie zapytaj. Na pewno tak zrobię. Fajnie, że teraz tu z nami mieszkasz. Dzięki, już się tutaj bardzo dobrze czuję. No to powodzenia przy pierwszej segregacji. Dzięki, Anno. Do zobaczenia. Spójrz, Tomas, nadpływa nasza łódź. Super, Julia. Już nie mogę się doczekać tego rejsu. Zobaczyć Amsterdam z perspektywy wody to coś wspaniałego. Tutejsze kanały są naprawdę bardzo wąskie. Tak, a w całym mieście jest ponad 1000 mostów. To niewiarygodna liczba jak na jedno miasto. Widzisz te kamienice tam na brzegu? Tak, wyglądają na trochę krzywe. To prawda, stoją na palach wbitych w wodę. O, spójrz tam, to dom na wodzie. W Amsterdamie jest ich całe mnóstwo. Czy ludzie naprawdę mieszkają tam przez cały rok? Tak, to normalne mieszkania z prądem i wodą. Wyobrażam sobie, że to musi być bardzo romantyczne. Choć czasami bywa tam pewnie trochę chłodno. Ludzie mają tam nawet małe ogródki na pokładzie. Tak, wygląda to wyjątkowo przytulnie. Dlaczego w wodzie jest tyle rowerów? Czasem tam wpadają albo po prostu są wrzucane. Wielka szkoda takich ładnych rowerów. Raz w roku specjalna firma wyławia te rowery z dna. Wiesz może, jak głęboka jest tutaj woda? Zazwyczaj ma tylko od 2 do 3 metrów głębokości. O, to wcale nie tak dużo. Spójrz na prawo. To jest najwęższy dom w mieście. Jest ledwo szerszy od drzwi wejściowych. Kiedyś płaciło się podatki zależnie od szerokości fasady. Dlatego wszystkie domy tutaj są takie wąskie. Dokładnie, za to są bardzo głębokie. Okna też są wyjątkowo duże i jasne. Dzięki temu wnętrza tych domów są prześliczne. Teraz przepływamy pod bardzo starym mostem. Czasami trzeba mocno pochylić głowę. Rejs jest bardzo odprężający i spokojny. Uważam, że to o wiele lepsze niż zwiedzanie autobusem. Tak, można też zrobić o wiele lepsze zdjęcia. Patrz, tam z przodu jest rzeka Amstel. To główna rzeka przepływająca przez miasto. Stamtąd rozpościera się fantastyczny widok. Uwielbiam to miasto i jego kanały. Ja też. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Pójdziemy potem na lody? Tak, to bardzo dobry pomysł. Rejs niestety powoli dobiega końca. Ale i tak sporo dzisiaj zobaczyliśmy. Tak, to był przepiękny dzień na wodzie. Cześć Mario. Co tam czytasz na tablecie? Cześć, Tomas. Czytam artykuł o sztucznej inteligencji. To ciekawy temat, nie uważasz? Tak, ale trochę mnie to też niepokoi. Dlaczego się martwisz? W artykule piszą, że AI niedługo zastąpi wszystkich tłumaczy. Naprawdę wierzysz, że to się wydarzy? Technologia z każdym dniem staje się lepsza i szybsza. To prawda, ale komputery nie mają uczuć. Czy do tłumaczenia naprawdę potrzeba uczuć? Tak, zwłaszcza w przypadku książek czy poezji. Ale do zwykłych dokumentów AI jest przecież idealna. Może do prostych tekstów, ale nie do oddania kultury. Ale AI potrafi już dzisiaj mówić w prawie każdym języku. Mówić tak, ale czy rozumie humor? To trafna uwaga. Poczucie humoru jest bardzo trudne. Człowiek wie, kiedy słowo jest zabawne, a kiedy smutne. Mimo to coraz więcej firm korzysta z programów komputerowych. Robią to tylko po to, żeby zaoszczędzić pieniądze. Ale jakość też jest przecież coraz lepsza. Myślę, że ludzie i AI muszą ze sobą współpracować. Co dokładnie masz na myśli?
AI wykonuje czarną robotę, a człowiek wszystko kontroluje. To brzmi jak rozsądne rozwiązanie. Dzięki temu tłumacze nie stracą swojej pracy. Będą musieli jednak nauczyć się pracy z nową technologią. Dokładnie. Trzeba się cały czas dokształcać. Myślisz, że nauka języków będzie jeszcze ważna? Oczywiście. Przecież chcemy rozmawiać z ludźmi. Masz rację. Maszyna nigdy nie będzie prawdziwym przyjacielem. Na wakacjach nie chciałbym rozmawiać tylko z aplikacją. Ja też nie. To byłoby strasznie nudne. Czyli zawód tłumacza po prostu się zmieni, ale zostanie. To mnie trochę uspokoiło. Nie powinniśmy bać się przyszłości. Nie. Powinniśmy po prostu mądrze korzystać z nowej technologii. Chciałabyś w przyszłości pracować jako Tłumaczka? Tak, to moje marzenie. W takim razie ucz się pilnie dalej. Jesteś lepsza niż każde AI. Dzięki, Tomas. To bardzo miłe z twojej strony. W końcu jesteśmy w parku. Pogoda jest przepiękna. Tak, słońce świeci i nie jest zbyt gorąco. Przyniosłam wszystko na nasz piknik. Ja też mam ze sobą ser i chleb. A ja kupiłam butelkę wina. Super. Wino idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Czekaj chwilę. Czegoś szukam w torbie. Szukasz kieliszków? Nie, szukam korkociągu. O nie, tylko nie mów, że go zapomnieliśmy. Nie mogę go znaleźć. Pewnie został w kuchni. To mamy problem. Jak teraz otworzymy tę butelkę? Może spróbujemy wepchnąć korek do środka? To niebezpieczne. Butelka może pęknąć. Masz może przy sobie scyzorek? Nie, niestety. Mam tylko klucze. Czy da się otworzyć butelkę kluczem? Wątpię. Takie rzeczy udają się tylko w filmach. Spójrz, tam dalej siedzą jacyś ludzie. Może mają korkociąg i mogliby nam pomóc. Wstydzę się zapytać. To trochę głupia sytuacja. Co ty? To przecież normalna rzecz na pikniku. Czekaj, mam pomysł. Widziałam kiedyś taki filmik. Jaki to pomysł? Wkłada się butelkę do buta i uderza o drzewo. To brzmi kompletnie szalenie. To na pewno nie zadziała. Serio, pod wpływem ciśnienia korek powinien wyjść. A co jeśli wino wyleje się na twoją sukienkę? To wtedy będziemy mieć po prostu pecha. Lepiej jednak chodźmy zapytać tych ludzi obok. Dobra, masz rację. Tak będzie bezpieczniej. Podejdę do nich na chwilę i grzecznie zapytam. I co? Mają? Tak, mają nawet 2 i już się śmieją. O Boże, ale wstyd. Nie, są bardzo mili i zaraz do nas podejdą. No dobrze, to w końcu będziemy mogli zacząć nasz piknik. Następnym razem zapiszę korkociąg na samej górze listy. Tak, to bardzo dobry plan na przyszłość. Cześć Olena, co tam dobrego pichcisz w kuchni? Cześć, Mark. Chcę dzisiaj usmażyć syrniki. O, to te pyszne twarogowe placuszki z Ukrainy, prawda? Dokładnie. Uwielbiam je jeść na śniadanie. Czy mogę ci jakoś w tym pomóc? Tak, możesz pomóc mi wymieszać masę. Chętnie. Masz już wszystkie potrzebne składniki? Byłam właśnie w supermarkecie tutaj w Amsterdamie. I co, udało ci się wszystko znaleźć? Kupiłam ten twaróg, ale wygląda jakoś dziwnie. Co masz na myśli mówiąc dziwnie? Jest o wiele za miękki, prawie jak jogurt. W Holandii twaróg jest często bardzo kremowy. To spory problem dla moich syrników. Dlaczego to taki problem? Masa będzie za rzadka i nie da się uformować placusków. Potrzebujesz do serników twardszego twarogu? Tak, musi być suchy i zwarty. Może spróbujemy odcisnąć go przez ścierkę? To świetny pomysł. Tak pozbędziemy się nadmiaru wody. Już szukam czystej ściereczki kuchennej. Dzięki. Musimy wycisnąć naprawdę dużo tej serwatki. Spójrz, teraz jest już znacznie gęstsze. Tak, teraz wygląda to o niebo lepiej. Powinniśmy teraz dodać więcej mąki? Tylko odrobinę, żeby nie smakowały samą mąką. Dodam jeszcze jajko i trochę cukru. Nie zapomnij o cukrze waniliowym. Będzie pięknie pachnieć. Dobra, masa jest już gotowa. Teraz możemy formować małe kółeczka i smażyć. Już rozgrzewam patelnię. Nie dawaj za dużo oleju, nie mogą być zbyt tłuste. Patrz, robią się powoli złocisto-brązowe. Pachną fantastycznie, dokładnie tak jak u mojej babci. Mimo że twaróg jest tu inny, to jednak się udało. Tak, trik ze ścierką okazał się idealny. Już nie mogli się doczekać, kiedy ich spróbuję. Możemy je z dżemem albo ze śmietaną. W Amsterdamie mają też bardzo dobry miód. To też będzie świetnie pasować. Spójrz, Andreas, na tej ulicy jest ukraińska restauracja.
O, z zewnątrz wygląda bardzo przytulnie. Wyjdziemy? Jestem strasznie głodna. Jasne, bardzo lubię ukraińską kuchnię. Dobry wieczór. Czy znajdzie się stolik dla 2 osób? Tak, tam przy oknie jest jeszcze wolne miejsce. Menu jest całkiem spore. Na co masz ochotę? Myślę, że na początek wezmę barszcz. Dobry wybór. Zupa tutaj na pewno jest pyszna. A co wybierasz jako danie główne? Na pewno wezmę deruny z sosem grzybowym. To są placki ziemniaczane, zgadza się? Tak, dokładnie. Są bardzo chrupiące i smaczne. Chyba skuszę się na wareniki z mięsem. Brzmi nieźle. Możemy się przecież podzielić. To świetny pomysł. Spróbujemy wtedy obu dań. Wiesz, to miejsce bardzo przypomina mi Kijów. Często bywałaś w Kijowie w takich restauracjach? Tak, prawie w każdą niedzielę. Z całą rodziną. Za czym najbardziej tęsknisz w swoim rodzinnym mieście? Brakuje mi parków i tych starych uliczek w centrum. Kijów musi być przepięknym miastem. Tak, naprawdę jest. Zwłaszcza wiosną. Ale Warszawa też jest całkiem ładna, prawda? Tak, bardzo lubię Warszawę. Ludzie są tu wyjątkowo życzliwi. I jest tutaj tyle podobieństw. To prawda. Dlatego czuję się tutaj całkiem dobrze. Patrz, już niosą nasz barszcz. Wygląda dokładnie tak jak ten, który robiła moja mama. Pachnie też obłędnie tym świeżym czosnkiem. Smacznego, Andreas. Dzięki, tobie też życzę smacznego. Te deruny są po prostu genialne. Spróbuj kawałek. Masz rację, są przepyszne. Cieszę się, że trafiliśmy do tej restauracji. Ja też. Musimy koniecznie zaglądać tu częściej. Tak, zróbmy tak. Następnym razem przyprowadzimy znajomych. To dobry plan. Wtedy będziemy mogli zamówić jeszcze więcej.